Cześć kochani, ja nazywam się Piotrek, Wy oglądacie kanał Mototracker i dzisiaj porozmawiamy sobie o nim. Suzuki DL650 i o moich odczuciach odnośnie tego motocykla po no niemal 13 000 kilometrów. Zacznijmy od tego, że dlaczego go wybrałem. Wybrałem go przede wszystkim dlatego, że można nim się poruszać dynamicznie. Takie miałem w głowie, że tak powiem, przeświadczenia. Jest on ekonomiczny i jest to taki dziadkobus, tak? Czyli odkręcając manetkę gwałtowniej, no raczej nie zrobicie sobie krzywdy, chyba że na mokrym czy jakiejś tam śliskiej nawierzchni. To było przede wszystkim moje założenie. Tani motocykl, ekonomiczny motocykl, ekonomiczne podróże. To są takie 3 punkty, którymi ja się kierowałem, wybierając właśnie niego. I teraz tak, najpierw ogólnie o bryle. On mi się podobał. Nie podobał mi się tak bardzo jak Benelli 702 na przykład X, ale podobał mi się na tyle, że byłem w stanie go wybrać, że byłem w stanie go pokochać w jakimś tam stopniu. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że on stosunkowo mało pali, części są do niego stosunkowo tanie, ma dobrą po założeniu przeze mnie deflektora ochronę przed wiatrem, co wszystko poprawia komfort podróżowania. I moje założenie było jeszcze takie, że będę podróżował sam, ewentualnie z synem i trafiłem, tak? Wcześniej miałem jeszcze dylematy, czy nie iść może w dużo większą pojemność, taką już docelową. Natomiast ja jestem typem osoby, która robi wszystko takimi małymi kroczkami. Może i fajnie byłoby kupić od razu 1000, 1200 i tak dalej, tylko po co? Kupiłem ten motocykl, żeby się stopniowo uczyć i nabywać doświadczenia, po to, żeby ta jazda była jak najfajniejsza i przede wszystkim jak najbezpieczniejsza. Może tak idąc od przodu do tyłu. Jak możecie zauważyć, ja tutaj sobie dołożyłem do niego deflektor, gdyż ja mam 1,87 m wzrostu i ta ochrona przed wiatrem nie była na tyle dla mnie odpowiednia, żebym zostawił to tak jak jest. Dołożyłem deflektor, po jego dołożeniu inny motocykl. Chcę, żeby mi było, że tak powiem, przewiewniej, deflektor w dół i mogę sobie podróżować, kiedy jest upalnie, kiedy poruszam się gdzieś w mieście, deflektor do góry i bez problemu robię tym motocyklem jakieś dłuższe trasy. Jeśli chodzi o światła w tym motorze, przednie światła, to był dla mnie prawdziwy dramat, horror. To było coś niesamowitego, jakie one były fatalne. I teraz ja tym motocyklem, tak jak wspominałem, zrobiłem ponad 12 000 kilometrów i dopiero jakieś 2 tygodnie temu, po odwiedzeniu mojego kolegę, Rafał, pozdrawiam, dostałem informację: ty mordo, przecież tam się te światła reguluje, a miałeś regulowane światła. No i kochani, wyobraźcie sobie, że ja o tym nie wiedziałem. Gość na stacji diagnostycznej, no chyba też o tym nie wiedział, skoro podbił i dopuścił ten motocykl do ruchu, pomimo tego, że te światła nie nadawały się do niczego. No i tak przez ponad pół roku jeździłem, tak? A raczej próbowałem jeździć i unikałem wieczorów i nocy, jak tylko mogłem. Natomiast są 4 śruby. 2 na jedną żarówkę, 2 na drugą. Możecie regulować góra, dół, prawo, lewo po wyregulowaniu tych świateł. Inny motocykl, całkowicie inny. Naprawdę game changer. Polecam zrobić zaraz po zakupie. Idąc troszkę niżej, mamy hamulce. I tutaj, jeśli chodzi o hamulce w DL-u, naczytałem się przed jego zakupem masę opinii na temat tego, że one są gówniane, że te hamulce nie nadają się do niczego, że to są tak naprawdę jakieś tylko wspomagacze hamowania, nie ma to nic wspólnego z hamulcami. No i kochani, jak bardzo się zdziwiłem, kiedy tak naprawdę
podczas tej całej mojej przygody wspólnej z tym motocyklem, ja nie miałem ani razu poczucia, że te hamulce potrzebowałbym, żeby były mocniejsze. Nie miałem ani jednej sytuacji takiej, że bym nie wyhamował, no ale to widać, bo motor jest cały. Natomiast no tak, tu one działają. To samo się nasłuchałem i naczytałem odnośnie ABS-u. Nie kupuj bez ABS-u. Mototrekerzy, już od teraz na kanale pojawił się przycisk Wesprzyj, dzięki któremu możecie pomóc w budowie tego kanału. Po kliknięciu niego macie 4 możliwości. Postawić kawę, zostać przyjacielem kanału, wybrać się ze mną na wspólną wycieczkę lub jeśli nie macie co robić z pieniędzmi, to ostatnia opcja jest dla Was. To od Ciebie zależy, czy dołożysz tu małą cegiełkę, czy wielką cegłę. Za każdą formę wsparcia tego kanału dziękuję. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Zabijesz się, spadnie deszcz. O, ci wszyscy znawcy w ogóle. Zastanawiam się, jak oni funkcjonowali, kiedy jeździli, nie wiem, polonezami, maluchami i innymi wynalazkami, bo tego wcześniej nie było, jakoś każdy jeździł i żyje, tak? Więc przy moim stylu jazdy, a ja lubię i uprawiam tak zwaną przeze mnie dynamiczną turystykę, kiedy dynamicznie się chce przemieścić z punktu A do punktu B i tam cieszyć się na miejscu tym wszystkim, co mnie będzie otaczało. Kochani, te hamulce są idealne. Podróżując czy w deszczu, czy po mokrym, czy w temperaturach, kiedy oscylowały na początku tego roku, nie wiem, styczeń, luty, bo dało się już wtedy jeździć na motocyklu, w okolicach tam, nie wiem, 4 stopni, 6 stopni. Ja nigdy nie miałem, ani razu nie miałem sytuacji takiej, że przednie koło mi się uśliznęło i że wpadło w poślizg. Wszystko jest w Waszych głowach. Jeśli jeździcie rozważnie, jeśli tak trochę nawiążę do Pawła Kubicy i Moto Odysei, jazda motocyklem jest jak gra w szachy. Jeśli przewidujecie 5 ruchów do przodu, to te hamulce są w zupełności wystarczające. To nie jest motocykl na tor, to nie jest motocykl do ścigania się, to jest osiołek, który ma Was zawieźć z punktu A do punktu B, turystyk. Jeśli te oczekiwania się z tym pokrywają, co przed chwilą powiedziałem, to te hamulce są naprawdę wystarczające. Jak komuś będzie mało, może jeszcze sobie założy tutaj stalowy oplot. Ja nawet nie wiem, jaki mam, nie wnikam. Dla mnie są wystarczające. Kochani, jeśli chodzi o, później idąc dalej, chłodnice, według mnie nie jest potrzebna tutaj żadna osłona tej chłodnicy, która być może będzie powodowała to, że będzie tam wpływało mniej tego powietrza, bo w jakimś tam stopniu zasłania dopływ. Ten motocykl nie ma jakichś tendencji do przegrzewania się, nawet stojąc gdzieś tam w korku. Jeśli chodzi o ochronę przed powietrzem, to z racji tego, że ta czasza jego z przodu nie jest jakoś bardzo rozbudowana, to powietrze, no niestety jak jest ciepło i niestety jak już jest chłodniej, wali Wam po nogach, po udach i to jest w jakimś tam stopniu odczuwalne. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to dla mnie bomba. Załadowanym motocyklem mogę się przemieszczać w okolicach 130 na godzinę, licznikowego 130 na godzinę i ten tryb podróżowania jak najbardziej mi odpowiada. Wtedy jadąc gdzieś tam za tirem, wiecie, są jakieś zawirowania tego motocykla, natomiast nie wpada on w żadne shimmy ani nic takiego. On jest po prostu załadowany, jest jak żagiel na wietrze. No i trzeba mieć tę świadomość, on jest dosyć wysoki. Ja również nie należę do niskich, mam 1,87 m i no i wiecie, to wszystko stanowi jakiś tam opór dla tego wiatru, z którym Wy poniekąd musicie walczyć. Dalej mamy zbiornik paliwa bo o tych przyciskach wszystkich, o tym Wam nie będę mówił. Wszystko w tym motorze według mnie działa tak jak należy. Jedną rzecz, którą pominąłem, a o której Wam powiem, wskaźnik zmiany biegów. Na samym początku bardzo mi tego brakowało. Przede wszystkim nie wiedziałem, kiedy już pozbijałem biegi dojeżdżając do skrzyżowania i kiedy już byłem na jedynce oraz wtedy, kiedy już z tego skrzyżowania ruszałem i kiedy osiągnąłem ten skrajny bieg, czyli 6 w przypadku DL-a 650. Ja zainstalowałem sobie wyświetlacz, jest bajka,
Teraz już go chyba tak na dobrą sprawę nie potrzebuję wcale. Natomiast jest on w tym motorze dołożony i no jest to fajny tam jakiś gadżet. Jeśli chodzi o spalanie, no to jest ekonomiczny motor. To spalanie oscyluje między 4 a 5 litrów, w zależności od tego, jak jeździcie. Nie wiem, czy przekroczyłem choć raz 5-5,5 litra maksymalnie. No może jeżdżąc w Łodzi na torze to spalanie było gdzieś tam troszkę większe. Natomiast w trasie no 4,6, 4,7 to jest taki standard dla niego. No uważam, że jest to bardzo fajny wynik. Pozycja i siodło. Jeśli chodzi o siodło, to zostało mi polecone przez jednego z Was, żebym zakupił sobie siatkę 3D. No i to jest taki game changer, który sprawił, że macie przewiew powietrza, macie większą sprężystość tej kanapy, bo nie ma tu żadnych wkładek żelowych, tu jest standardowe siedzenie. Podczas długich, a przede wszystkim gorących dni i długich przelotów ona sprawdza się jak najbardziej, tym bardziej, że kosztowała 18 zł. 18 zł, bo nie jest to żadna siatka dedykowana do DL-a, do Suzuki, tylko siatka dedykowana dla bardzo dużego skutera. I ona tu siedzi idealnie. Podnóżki i pozycja. Przy moim 1,87 m siedzi mi się wygodniej. Ja nie mam tutaj zainstalowanych jakichś razerów na kierownicy podnoszących i zmieniających kąt. Chyba mógłbym mieć coś takiego, tak, na dłuższą metę, jakbym go chciał zostawić. To samo dotyczy podnóżków. Podnóżki na nogi mogłyby być minimalnie niżej. 2 cm załatwiłoby sprawę i kolana wówczas podczas tych przebiegów ponad, nie wiem, 500-600 km jednego dnia nie męczyłyby mi się aż tak. Motocykl ma zainstalowane gmole, osłonę silnika, taką zarówno na silnik, jak i na boczne plastiki. Jest to fajna rzecz, na pewno bardzo chroni motor. U mnie została zmieniona dźwignia hamulca na taką robioną na zamówienie przez, nie chcę teraz przekręcić, ale przez jednego z gości na grupie Wisztrom na Facebooku. Bardzo polecam, bo jest to kawał dobrej roboty z wystającymi dosyć ostrymi pinami, także czujecie tą dźwignię pod nogą. Ja tutaj w tym moim egzemplarzu dołożyłem sobie jeszcze oryginalne uchwyty Givi Monoki na moje kufry. Z tego co wiem, to mój pasażer, czyli syn, Maksiu też trochę marudzi odnośnie tego, że te podnóżki mogłyby być dla niego minimalnie niżej. Wówczas na pewno jechałoby mu się wygodniej. Natomiast nie ma tu jakiegoś efektu mega grzania od silnika, mega grzania od tłumika. Tłumik jest cały pokryty taką osłoną termiczną i ona naprawdę działa, bo nie czuć temperatury ani na kufrach, ani na nogach pasażera. Także to jest zrobione w sposób jak najbardziej poprawny. Kochani, tylny hamulec działa. Tu z tym mógłbym się zgodzić, że mógłby być minimalnie mocniejszy, aczkolwiek on i tak Wam blokuje to koło, więc tutaj jest kwestia po prostu wyczucia. Jest on taki trochę, wiecie, zero-jedynkowy, że nie ma, on Was spowalnia i w pewnym momencie jest blokada. To, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o napęd, jeśli chodzi o silnik. Silnik, który tu jest, czyli ta V-ka, w tej pojemności 650 cm jest dla mnie wystarczająca do samotnego podróżowania, nawet z pełnym załadowanym motocyklem, do podróżowania również z synem. Ja nie podróżowałem raz tylko, ale to tego nie uznaję jako tam jakąś podróż. Raz wybrała się ze mną żona, natomiast nie jeździłem w dłuższą metę gdzieś, w dłuższą trasę z pełnowymiarowym, dorosłym człowiekiem. Wydaje mi się, że te wszystkie mity, które ktoś tam pisze, tak, że jest to za słaby motor na 2 osoby, ble. Wiecie, znawców tych jest cała masa. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle. Pod każdą górę wjedziecie, każdego wyprzedzicie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dla mnie 6. bieg mógł być tylko minimalnie dłuższy,
bo przy 130 km na godzinę ten motocykl osiąga okolice 6000 obrotów. No i to słychać, tak, motocykl jest dosyć już wtedy głośny. Wiecie, no spalanie również zostałoby obniżone, a coś mi się tutaj bucik odpiął. Spalanie również zostałoby obniżone, gdyby te obroty były niższe. Natomiast dla mnie jest on jak najbardziej ok. Zawsze mnie wszędzie dowiózł i zawsze wróciłem z każdej podróży, w 99%, bo z jednej nie wróciłem. Na szczęście była ona stosunkowo blisko mojego domu i padł regulator napięcia. Nie róbcie mojego błędu, nie kupujcie jak najtańszego. Zainwestujcie, kupcie za te 500 oryginalny z Suzuki, bo naprawdę ten motocykl Wam się później odwdzięczy. U mnie póki co no nic się nie dzieje, aczkolwiek ja trochę żałuję, że tego nie zrobiłem i że po prostu nie zainwestowałem tu więcej trochę. Natomiast tak, ja ten motocykl kupowałem z myślą taką. Ma być tani, bo to jest pierwszy motocykl. Ma być ekonomiczny, bo chcę nim jak najwięcej jeździć, doświadczać i uczyć się. I ma być bezawaryjny. To wszystko daje ten motor i pomimo tego, że on ma 19 lat, ja wybrałem go niż nowego Benelli, na przykład 702, ze względu przede wszystkim na tą sprawdzoną jego niezawodność, długowieczność. On ma w tej chwili teraz coś około 70 paru tysięcy kilometrów. On naprawdę chodzi rewelacyjnie. Jak na 19 lat, jak na kilku właścicieli, których przeżył i po których ja musiałem tutaj niestety albo stety poprawiać kilka rzeczy. Uważam, że był to najlepszy wybór motocykla, jaki mogłem dokonać kupując pierwszy motor. Ja na początku biłem się z myślami 650, a może tak jak podpowiadają mi bardziej doświadczeni koledzy, nie kupuj od razu coś docelowego, kupuj 1000. Natomiast ja jestem osobą, która wszystko, wiecie, idzie małymi kroczkami do przodu, tak? Ten motocykl bardzo dużo wybacza, jest bardzo łatwy w prowadzeniu i przez to jest bardzo wdzięczny na pierwszy motor. Kupując od razu 1000, tak, pominęlibyście ten krok, pominęlibyście jakiś tam dodatkowy zakup kolejnego motocykla później, ale bylibyście narażeni na to, że no tam, wiecie, jak odwiniecie za dużo manetki, no to już może się nie skończyć to wesoło, czy na suchym, czy na mokrym asfalcie. Motocykle po prostu mają dużo więcej mocy, to już podchodzą tam moce pod 90-100 koni. Trzeba mieć tego świadomość i trzeba o tym pamiętać. Czy myślę o zmianie? Kochani, gdzieś tam powoli rodzą się jakieś tego typu tematy w mojej głowie. Jak już mnie znacie, to wiecie, że jestem osobą, która raczej lubi doświadczać nowego, lubi w życiu eksperymentować, nie przywiązuje się do tego typu rzeczy materialnych i gdzieś mi chodzi coś takiego po głowie i świta. Najprawdopodobniej jeszcze do końca tego roku spędzimy ze sobą czas, a być może znacznie dłużej, bo cały czas gryzę się z myślami, w którą iść stronę, tym bardziej, że już no, trochę poinwestowałem w ten motocykl. Może gdzieś tam będzie chodził zamysł zamiany na nowszą 650, ale z polskiego salonu od pierwszego właściciela i dużo nowszą. Być może pójdę w stronę i będę chciał poeksperymentować i spróbować, jak to się jeździ na tak naprawdę dużych turystykach. Tu gdzieś tam skłaniam się myślami ku Supertenerze 1200, jakiemuś staremu GS-owi, być może jakiejś starej Afryce. Zobaczymy. Przede wszystkim ja jestem osobą, która z jednej strony lubi eksperymenty, a z drugiej nie lubi na to wydawać za dużo pieniędzy. Wszystko w granicach rozsądku. Nie jestem również milionerem, którego stać, żeby pójść i wyłożyć sobie 7 czy 8 dych na jakiś nowszy motor czy nowy motocykl.
Także no zobaczymy, w którą to stronę pójdzie. Być może Himalayan 450. Kurde, no wiecie, tutaj widzicie. Być może jakiś chopper, no kto to wie. Ja nawet tego nie wiem. Póki co jestem bardzo zadowolony z tego DL-ka. Spisuje się on znakomicie. W tej chwili mam tutaj założone nowiutkie Metzellery Turensy. Wcześniej one były w tym motocyklu, założyłem te same gumy. One są znakomite, bardzo dobrze mi się spisują. W tej chwili mają 3000 km i nie widać na nich kompletnie śladów zużycia. I to tyle. Napiszcie, jakie Wy macie przemyślenia, jakie Wy macie historie związane z DL-em 650. Czy uważacie, że jest to dobry motocykl na pierwszy motocykl? Czy Wy jesteście zadowoleni z tego, że wybraliście właśnie go? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Cieszę się, że dotrwaliście aż do tego momentu. Pamiętajcie o subskrypcji, by być na bieżąco. I do następnego. Trzymajcie się. Hej!